Ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan Wojska Polskiego, zginął 14 sierpnia 1920 roku w bitwie pod Ossowem. Jego śmierć stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej. Ignacy Skorupka, herbu Ślepowron, urodził się 31 lipca 1893 roku w Warszawie, w domu przy ulicy Ciepłej 3 w robotniczej dzielnicy Wola. Był najstarszym synem Adama Skorupki, urzędnika Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Warszawie, pochodzącego ze szlachty zagrodowej z Podlasia, i Eleonory Spomińskich, córki powstańca z 1863 roku. Jego młodszym bratem był znany działacz harcerski okresu międzywojennego, harcmistrz Kazimierz Skorupka. W 1909 roku wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Rektor seminarium scharakteryzował go jako osobę wątłą i anemiczną. Po ukończeniu seminarium i niższych święceniach został jesienią 1914 roku skierowany do Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Piotrogrodzie. Zainicjował tam powstanie kółka literackiego Polonia, wygłaszając w nim odczyty. 26 stycznia 1916 roku przyjął święcenia prezbiteratu. W 1917 roku przez kilka miesięcy był proboszczem w Bogorodzku koło Moskwy. Następnie od września 1917 do sierpnia 1918 roku pełnił tę samą funkcję w Klińcach w guberni czernichowskiej. W Klińcach prowadził tajną polską drużynę harcerską. Ksiądz uczył też religii, języka polskiego, łacińskiego i greckiego w miejscowym gimnazjum. Był organizatorem placówek oświatowych i kulturalnych, szkoły początkowej dla dzieci polskich, teatru amatorskiego, towarzystw opiekuńczych. Stał się nieformalnym przywódcą 2000 grupy polskich uciekinierów osiadłych w Klińcach. Jeżdżąc do Kijowa, starał się o przyspieszenie ewakuacji tej grupy do Polski i następnie tę ewakuację zorganizował, powracając do kraju w końcu sierpnia 1918 roku. Po powrocie do Polski od września 1918 roku pracował jako wikariusz w Łodzi w parafii Przemienienia Pańskiego. Założył tam Towarzystwo Oświata zajmujące się rozwojem szkolnictwa polskiego i został jego prezesem. We wrześniu 1919 roku ksiądz Skorupka został przeniesiony przez władze kościelne do Warszawy i objął stanowisko notariusza i archiwisty kurii metropolitalnej warszawskiej i prefektem w kilku szkołach. W tym okresie pełnił funkcję komendanta męskiego Hufca Okręgu Łódzkiego ZKP. W początku lipca 1920 roku, wobec zbliżania się wojsk bolszewickich, poprosił władze kościelne o zgodę na objęcie funkcji kapelana wojskowego. Początkowo zgody nie uzyskał. Dopiero dzięki poparciu biskupa polowego Stanisława Gala został w końcu lipca kapelanem garnizonu praskiego. W koszarach i na dworcach spowiadał żołnierzy ruszających na front. Dnia 7 lub 8 sierpnia został na własną prośbę mianowany kapelanem lotnym 1 batalionu. Batalion ten formował się w budynku szkoły imienia Władysława IV na warszawskiej Pradze i składał się głównie z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. 13 sierpnia wymaszerował na front wraz z batalionem, który został ostatecznie włączony do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Około południa kompanie ochotników docierają do Ząbek. Tutaj ksiądz Ignacy odprawił mszę świętą. Według świadectwa lekarza pułku kapitana Salaka, ksiądz Skorupka, przemawiając do żołnierzy od ołtarza, wypowiedział prorocze słowa: czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale nie za długo. 15, w dzień naszej królowej, losy odwrócą się w naszą stronę. Wieczorem batalion dotarł do wsi Ossów, leżącej na linii frontu, gdzie toczyła się od godzin popołudniowych bitwa z Sowietami. Przed pójściem do boju nałożył na szyję stułę. Wiele relacji wskazuje, że dzierżył w ręce krzyż. Atakowano tyralierą, dowodził podporucznik Mieczysław Słowikowski. Ksiądz Skorupka miał dotrzymywać mu kroku, idąc w pierwszej linii.
Według relacji świadków młody 27-letni kapelan zagrzewał do boju współtowarzyszy. W bitwie pod Ossowem młodociany żołnierz nie wytrzymał ataku i zaczął się cofać. Cofali się także oficerowie. Wtedy ksiądz Skorupka zebrał koło siebie kilkunastu chłopców i z nimi poszedł naprzód. Widząc cofającego się dowódcę pułku, krzyknął do niego: „Panie pułkowniku, naprzód!” „A ksiądz?” zapytał pułkownik. „Panie pułkowniku, za mną! Chłopcy, za mną!” Poszli naprzód. Wielu poległo. Padł rażony granatem i ksiądz Skorupka. Tak pisał kardynał Kakowski, który, jak podkreślił, po bitwie zbierał relacje u rannych pod Ossowem. Wczesnym rankiem 14 sierpnia 1920 roku Ignacy Skorupka zginął od postrzału kulą w głowę podczas toczącej się pod tą wsią bitwy, będącej częścią Bitwy Warszawskiej. To wiemy na pewno, bowiem istnieją dwie sprzeczne ze sobą wersje śmierci księdza Skorupki. W jednej, mniej bohaterskiej, panującej wśród zwolenników Piłsudskiego, śmierć księdza na polach Ossowa została niezauważona i w ogóle przeszła bez echa. Nie prowadził on ataku z krzyżem w ręku, ale towarzyszył części nieostrzelanych żołnierzy pułku i zginął w czasie udzielania żołnierzowi ostatniego namaszczenia. Władysław Pobuk-Malinowski, Piłsudczyk, napisał, iż ksiądz Skorupka zginął śmiercią bardziej godną kapłana. Ugodzony bowiem został zabłąkaną kulą w chwili, gdy w jakichś opłotkach, pochylony nad ciężko rannym żołnierzem, udzielał mu ostatnich pociech religijnych. Natomiast w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 16 sierpnia opisano bohaterską śmierć księdza kapelana Ignacego Skorupki, który w stule i z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałem. Dowódca kompanii podporucznik Mieczysław Słowikowski w swych wspomnieniach napisał, że zgodził się na wzięcie udziału księdza Skorupki w ataku i że widział moment jego upadku. Następnego dnia o księdzu, który zginął podprowadzając krzyżem w ręku pułk ochotników do zasięg frontowych, pisał Kurier Warszawski. Zwycięska, krwawa bitwa pod Ossowem stała się przełomowa. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami. Odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. Ciało księdza Ignacego Skorupki przewieziono do Warszawy. 17 sierpnia w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej, a następnie na Powązkach miały miejsce uroczystości pogrzebowe z udziałem najwyższego duchowieństwa oraz przedstawicieli rządu i generalicji. Generał Józef Haller udekorował trumnę księdza Skorupki nadanym pośmiertnie krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari. Śmierć księdza Skorupki została wykreowana na jedną ze składowych legendy cudu nad Wisłą. Według ówczesnej prawicy zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej było rezultatem cudu, a nie planu kontrnatarcia Piłsudskiego, i w taką narrację wpisywano śmierć Skorupki. Kolejne rocznice bitwy były okazją do szerzenia legendy księdza Skorupki. W domniemanym miejscu śmierci kapłana postawiono krzyż z tablicą informacyjną. W 1930 roku powstał w Łodzi pierwszy pomnik Ignacego Skorupki. Także w Warszawie zawiązano komitet budowy pomnika. W Warszawie w 1920 roku, Łodzi, Poznaniu oraz kilku podwarszawskich miejscowościach nazwano jego imieniem ulice. Postać Ignacego Skorupki była motywem wielu obrazów. Na zlecenie papieża Piusa XI powstało w Castel Gandolfo malowidło ścienne autorstwa Jana Henryka Rozena, przedstawiające bitwę pod Ossowem z centralną postacią księdza. Znalazła się także ona obok wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w kaplicy polskiej w Loretto. Obrazy bitwy z centralną postacią księdza Skorupki namalowali m.in. Jerzy Kossak, Bratkowski czy Bolesław Nawrocki. W obiegu były pocztówki z wizerunkiem kapłana i Matki Boskiej. W fabularnym filmie Jerzego Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska w rolę księdza Skorupki wcielił się aktor Łukasz Garlicki. Cześć pamięci bohaterom Bitwy Warszawskiej
cześć pamięci księdzu Ignacemu Skorupce.